Warto zadać pytanie o możliwość wsparcia psychologicznego i pedagogicznego w pracy z dziećmi odmiennymi kulturowo. W pierwszej kolejności kluczowym elementem naszego działania jest rozpoznawanie przyczyn przyjazdu dzieci odmiennych kulturowo do Polski. Przyczyny tak naprawdę będą w dużej mierze definiować trochę krajobraz potencjalnych wyzwań, z którymi przyjdzie się nam w naszej pracy mierzyć. Jeżeli powodem przyjazdu jest na przykład wcześniej zaplanowana zmiana pracy bądź wcześniej zaplanowane wydarzenie, to można oczekiwać, że sytuacja takiej rodziny będzie zgoła inna w porównaniu z przyczynami nagłymi i negatywnymi. Wcześniejsze myślenie o przyjeździe do Polski, planowanie, rozmowy prowadzą najczęściej do pozytywnej wizji tego przyjazdu. Mogą jawić się jako coś pozytywnego, pożądanego. Tymczasem nagłe i negatywne powody będą wiązać się ze sytuacjami najczęściej kryzysowymi. Warto, przygotowując się do opracowywania form wsparcia, zastanowić się przez chwilę samodzielnie, w myślach albo w rozmowach, co to znaczy być migrantą i migrantem. Jakiego rodzaju trudności tego typu osoby mogą doświadczać? Po pierwsze, możemy oczekiwać, że to będzie brak pewnej wiedzy i znajomości dotyczących szeregu kwestii regulujących funkcjonowanie szkoły. To mogą być różnice związane z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajone i przyzwyczajeni w zakresie funkcjonowania szkoły. No i na pewno to jest bariera językowa, nieumiejętność posługiwania się językiem w stopniu umożliwiającym najczęściej płynną komunikację. No i oczywiście pewną barierą, trudnością może być nowość, również brak poczucia znajomości. Brak poczucia znajomości względem osób, otoczenia, ale również względem całej sytuacji, w której się znaleźliśmy. To jest najczęściej nowość związana z osobami, rówieśniczkami, rówieśnikami, nauczycielkami, nauczycielami. Również pewnym zagrożeniem może być ryzyko marginalizacji społecznej, dyskryminacji, dokuczania, czemu poświęcę osobny wątek w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy. Niemniej jednak wszystkie te bariery i wszystkie te trudności prowadzą do zachwiania poczucia bezpieczeństwa. Tak naprawdę osoba odmienna kulturowa, która mierzy się z zupełnie nową dla niej sytuacją bycia w szkole, która jest do tego odmienną pod względem tej szkoły, do której się dane dziecko przyzwyczaiło, tak naprawdę wiąże się to z brakiem poczucia bezpieczeństwa. I to jest ten pierwszy element, gdzie my jako nauczycielki, nauczyciele możemy jak najbardziej powinniśmy działać, aby właśnie przywrócić poczucie bezpieczeństwa. Choć może zabrzmieć to jako kliszé, często możemy o tym zapominać, że doświadczenie bycia migrantką i migrantem wiąże się również z przejmującym, dojmującym poczuciem tęsknoty. Tęsknoty za bardzo różnorodnymi elementami, z którymi na co dzień dane dziecko miało do czynienia. Zarówno osoby, miejsca, właściwe dla danej kultury wytwory, ale nie należy również zapominać o smakach, zapachach, dźwiękach. Wszystko to dodatkowo potęguje bardzo trudny krajobraz emocjonalny doświadczenia bycia w nowej kulturze, w nowej klasie, w nowym kraju. Możemy więc zapytać, no dobrze, to w jaki sposób w związku z tym
możemy udzielać wsparcia w odnalezieniu się w tej nowej sytuacji i w radzeniu sobie z doświadczeniem trudności z tym związanych. Tak jak powiedziałem, niewątpliwym elementem naszego doświadczenia jest niepewność, niewiedza lub brak znajomości. W związku z tym, pierwszą rzeczą, którą możemy robić, to właśnie przeciwdziałać tym elementom poprzez opracowywanie szeroko rozumianych pakietów powitalnych. Pakiety powitalne, które mogą dotyczyć bardzo lokalnych kwestii, rozkładu szkoły, klasy, uczniów, uczennic, nauczycielek, nauczycieli, poprzez najważniejsze zasady regulujące czy panujące w szkole i w klasie, ale również szerzej kwestii dotyczących danego miasta, funkcjonowania w danym kraju, tego, w jaki sposób pewne rzeczy się robi. To mogą być kwestie związane z tym, jakie są atrakcje w danym mieście. I tutaj warto włączyć do tych pakietów powitalnych uczennice i uczniów. To może być dla nich bardzo ciekawy element samorozwoju, spojrzenia na to, co jest im znane, z takiej perspektywy osoby odmiennej, która nie zna tych różnych kwestii, ale również jest to ważny element przygotowywania klasy do interakcji z osobami odmiennymi kulturowo, do tego, że nie wszystkie osoby mogą wiedzieć, rozumieć tak naprawdę zasady panujące w szkole i nie ma w tym nic złego. To jest również ważny element budowania takiej sprzyjającej dalszym kontaktom atmosfery, otwartości, akceptacji, zaufania, ale również rozpoznania odmienności jako czegoś naturalnego, czegoś, co w sposób naturalny wiąże się z przyjazdem do Polski z innego kraju. Należy również pamiętać o kompetencjach językowych. Wszak osoby odmienne kulturowe najczęściej posługują się językiem polskim, językiem funkcjonowania szkoły w zupełnie inny sposób. Czasami jest to brak jakiejkolwiek znajomości, a czasami mamy do czynienia z osobami, które posługują się na przykład językiem polskim w stopniu wystarczającym do komunikacji, ale już nie do końca wystarczającym do podejmowania się wysiłku edukacyjnego. I tutaj te problemy, trudności komunikacyjne mogą nie być bezpośrednio widoczne. One mogą się ujawniać przy omawianiu materiału edukacyjnego i o tym należy pamiętać, że trudności komunikacyjne nie zawsze muszą być widoczne na pierwszy rzut oka. No i oczywiście warto tutaj rozpoznawać szereg różnych możliwych form wsparcia, począwszy od okresów ochronnych, od nieoceniania, ale również od takiej świadomości trudności związanych z posługiwaniem się danym językiem, również uwrażliwiania uczennic i uczniów na to, aby nie wyśmiewać, na to, że innym osobom jest trudno komunikować się w języku polskim, gdyż nie jest to dla nich język ojczysty i pokazywać tak naprawdę ogromny wysiłek, jaki z tym się wiąże. Jeżeli to jest tylko możliwe, to warto angażować uczennice i uczniów odmiennych kulturowo w naukę języka polskiego jako języka obcego, więc tutaj niewątpliwie przyda się praca nauczycielek, nauczycieli obeznanych z glottodydaktyką. To jest coś, co na pewno może pomóc w skuteczniejszym radzeniu sobie z tą niewielką kompetencją językową. Należy również pamiętać, że dziecko odmienne kulturowo ma takie poczucie ciągłego braku, niedomiaru, nieprzystawania do określonych kryteriów. Nie jest to zaskakujące, wszak tak jak sobie powiedzieliśmy, wiele elementów jest nowych. Dziecko takie nie wie, nie umie, nie potrafi, jeszcze nie posługuje się biegle
swoją wiedzą w zakresie nowej kultury. I to może budować w tym dziecku takie poczucie nieumiejętności, niewiedzy i budowanie również na tych deficytach swojego poczucia tożsamości. Dlatego kluczowym w pracy z osobą odmienną kulturową jest budowanie na mocnych stronach, zwracanie uwagi na te mocne strony, na to, co dziecko umie, co dziecko potrafi, poszukiwanie tego potencjału i wskazywanie temu dziecku, że taki potencjał posiada. Wszystko po to, aby wzmacniać właśnie wzrost poczucia kompetencji, sprawstwa i pozytywnej samooceny. No dobrze, no to na czym możemy budować? Przede wszystkim warto odwoływać się do wysokiej znajomości swojego języka ojczystego, jakie dziecko posiada. Swojego języka, który jest przecież językiem obcym dla większości dzieci w klasie. Warto pytać i dowiadywać się o specyficzne zainteresowania, umiejętności. Przecież dziecko je posiada, przecież dziecko realizowało określoną trajektorię swojego rozwoju. Wszystko to w związku z tym może dać nam szereg różnych możliwości, pomysłów, w jaki możemy rozwijać właśnie poczucia kompetencji dziecka, które ma wrażenie, że w tej nowej kulturze jest niekompetentne i więcej nie potrafi niż potrafi. Ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę i bardzo na to uwrażliwić, to są działania podejmowane w sposób świadomy, celowy, instrumentalny, polegające na przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i dyskryminacji. Tak zwana strategia zero tolerancji dla ośmieszania, dla wyśmiewania, dla traktowania tej odmienności jako coś gorszego jest podstawową zasadą budującą poczucie bezpieczeństwa, ale również akceptacji i otwartości w klasie. Dlatego każde działania, które mogą zmniejszyć ryzyko wykluczania w klasie, również zwiększać świadomość i wrażliwość dzieci, warte są podejmowania i warte są wysiłku i czasu. Tutaj w tym zakresie można oczywiście realizować szereg działań podczas lekcji wychowawczych, podczas których właśnie będziemy pokazywać wartość różnorodności kulturowej oraz zalety, które z tą odmiennością kulturową są związane. W każdym wypadku, kiedy myślimy o wprowadzaniu dzieci odmiennych kulturowo do klasy, należy pamiętać, aby te działania miały charakter zaplanowany, przemyślany, aby one były kontrolowane przez nas, aby to nie działo się, aby ten proces nie był zostawiony samemu sobie, abyśmy angażowali uczennice i uczniów w klasie na powitania, aby podczas takich powitań się przedstawiać, aby wprowadzać elementy wiedzy i edukacji dotyczących różnych kultur, aby budować atmosferę w klasie na zasadzie podobieństw. Tutaj czasami pojawiają się pomysły, aby wyodrębniać czy stosować różnego rodzaju funkcje klasowe, na przykład opiekunka, opiekunów klasowych, którzy mogą pomagać właśnie osobom odmiennym kulturowo w tych początkowych etapach adaptacji. Nie dość, że jest to bardzo przydatne z punktu widzenia osób odmiennych kulturowo, to jeszcze stanowić może element kształcenia właśnie tej takiej atmosfery przyjmującej klasy i otwartej na osoby, które takiego wsparcia jak najbardziej mogą potrzebować.